Witajcie w nowym Trip Reporcie. Tak trochę nietypowo, bo zaczynam go wieczór wcześniej. Dlaczego? Właśnie dlatego, że tu jestem na ścieżce podejścia, tylko teraz nie widzę, prawdę mówiąc, tego oto samolotu. Specjalnie go... O, patrzcie! Coś pięknego, właśnie Welling, chyba z Palmy do Majorki. I dlatego dzisiaj się tak wstępnie witam z Wami, bo przyszedłem sobie tutaj na spacerek, pokażę Wam lokalizację na jedno z miejsc takich do oglądania samolotów, jak lądują albo startują, tak? W zależności od wiatru. Zaraz Wam powiem, skąd był ten Welling. To był z Olbi, tak? Czyli to była co? Sardynia. Zobaczcie, teraz słońce jest za mną i lotnisko, tam jest lotnisko i zaraz zobaczycie kolejnego Wellinga. Tutaj nawet są takie fajne siodełka, siedzenia, jest też woda, można się napić. Taka z kranu, no ale myślę, że zdrowa jest. Kamery też są oczywiście, bo tutaj musi być bezpieczeństwo zachowane i tam, gdzie są światła podejścia, jest płot, więc tego nie przekraczają ludzie. No i teraz zobaczcie, o, może jeszcze się przesunę jak najbliżej i potem spróbuję Wam to napisać, skąd dokładnie lecą, jakie rejestracje. O, pięknie, patrzcie. Cudownie. Takie oto spacerki można tutaj sobie wykonywać i co? I latają samoloty, no coś pięknego tutaj jest park naturalny też obok, takie zobaczcie jakie fajne drzewa kolorowe, no i co najważniejsze, samoloty, już powtarzam się któryś raz, ale cudownie jest. I oczywiście Welling, tym razem z Paryża. Witajcie z rana. Jak widzicie, wyszedłem tutaj z tego oto mojego hostelu. O, może teraz będzie lepiej, jak tak będę trochę w cieniu. Generalnie wybrałem wariant oszczędnościowy. Hostel okazało się bez klimy, tego wcześniej nie zauważyłem. Bilet nocleg kosztował 33 euro, więc no jak na Barcelonę i okolice to naprawdę tanio. Bo wcześniej patrzyłem na Barcelonę, to taki zwykły, normalny hotel, no z klimą oczywiście, to było minimum 150 euro. Jak tak patrzyłem wtedy, nie? A takie normalne ceny takiej, w sensie takie, no takie troszeczkę lepsze, to były po prawie 200 euro, no to wiecie. I tak naprawdę musiałem oszczędzać, bo taki sobie założyłem budżet, że no tam nie dużo więcej niż 1000, no trochę więcej niż 1000 wydam oczywiście, bo bilet prawie tyle kosztował lotniczy. Ale dlaczego? To Wam opowiem już na lotnisku. Dlaczego był, no do Barcelony tam i z powrotem około 1000 zł kosztował. No dobra, w sumie po co mam mówić, jak jest w opisie prawdopodobnie, bo jeszcze nie wiem co wpiszę. Lecę dzisiaj do Radomia, czyli nowa trasa lotu i lecę w business classie. Także wiecie, to jest bardzo fajnie dla mnie, bo dawno nie leciałem w business classie, tylko jak to się mówi, zawsze w ekonomicznej, nie? Prawie zawsze, nie? Oprócz Nowego Jorku i Dubaju. A teraz lecę business classą. Dlaczego? Bo kosztowała dodatkowo 300 zł. W stosunku do biletu ekonomicznego, więc no myślę, że będzie fajnie. Polecę Maxem, tak, Boeingiem 737 Max, więc zobaczymy jaka będzie, jak to się mówi, obsługa w samym samolocie, ale jeszcze generalnie na lotnisku mam fast tracka, tak, czyli szybkie przejście kontroli bezpieczeństwa oraz no, wstęp do saloniku. Także mogę być 3 godziny przed, jest teraz 4 godziny przed lotem, bo już nie mogłem wytrzymać, prawdę mówiąc, dlatego tak szybko wyszedłem, bo było tak gorąco w tym pokoju. W pokoju było cieplej niż na dworze, na jakieś 32-33 stopnie, masakra jakaś. Ale dobra, zobaczcie jeszcze jak tutaj okolice mojego hostelu wyglądają. Takie fajne domy wielorodzinne i tam też z drugiej strony były jednorodzinne. To jest jakaś wieża ciśnień. Kiedyś się zawsze zastanawiałem, po co one są. No, tak tutaj to wszystko wygląda. To chodźcie ze mną na lotnisko, no i zobaczymy jak tam wszystko to wygląda. Dobra, tutaj jest wejście, no i teraz się okaże, czy mój bilet działa. Dajcie mi chwilę i sprawdzimy, czy mogę go odbić.
Dobra, mam bilet taki 24-godzinny, tak się wkłada i on wyskakuje górą. Teraz zobaczymy. Pięknie. Mogę jechać. No i super. Dobra, jadę w stronę lotniska, tylko... A, to jest na lewo. Bo tutaj jest zona uniwersytaria L9, więc to jest jakbym jechał do miasta, a teraz jadę na lotnisko oczywiście. I zobaczcie to, ta trasa L9 jeździ i na terminal drugi, i na terminal pierwszy. Więc bardzo fajnie, ja jedę na terminal pierwszy, no bo akurat lot lata z tego. Wizz Air prawdopodobnie lata z drugiego terminala, ale to jeszcze wszystko na lotnisku zobaczymy. O, i tutaj nawet nie można wejść na teren samego tego, znaczy na teren, na tory, tutaj bardzo dobrze, bo są takie dodatkowe drzwi. One się równo zatrzymują z drzwiami i mam za 5 minut dopiero. Znaczy, no i nie można wejść, nic się nie stanie, a ja mam za 5 minut samolot. Metro przecież, metro na lotnisko, nie spieszę się, więc jest wszystko ok. Dobra, jeszcze raz tak, zobaczcie jak wyglądam po ciężkiej, gorącej nocy, ale niestety tylko z powodu upału. Takie życie. W tym wieku, co można robić? Nie? Tu jest lotnisko, a ja jestem tutaj. No, do lotniska dojazd tą L9 pomarańczową, ja tutaj Centric jestem, no i mam 3 stacje, 4 do terminalu pierwszego. A jakbyście do miasta chcieli jechać, no to tak jak ja jechałem, to najlepiej do Torasa z lotniska i potem albo na czerwoną linię i wtedy tutaj samo centrum macie, no, albo można teoretycznie jeszcze pojechać na następną Col Blanc tu, no i wtedy na niebieską. Ale pytanie, gdzie musicie dojechać, nie? Szkoda, że tu nie jest, przynajmniej ja tutaj nie widzę tych największych zabytków, chyba że będzie jakaś stacja się tak nazywała. No ja bardzo mało odwiedziłem Barcelony, ale takie było zamierzenie. Po angielsku było mówione, że jak będziemy wychodzić z metra, to potem, żeby wejść do lotniska, muszę mieć... No, sprawdzić bilet muszę. Nie jest takie wolne wyjście, tylko muszą sprawdzić bilet po prostu. Gdzie jest jasne? No i tu będzie sprawdzanie biletów. Zaraz zobaczymy, czy będę mógł wejść. No to i wyjść. To były jaja, jakby nie było możliwości. O. Dobra, sprawdzamy. Jest. Mogę wejść, proszę Państwa. I jestem na lotnisku. Czyli bilet, zaraz Wam powiem za ile. Chyba 11,90, 24-godzinny. No ciekawe, że tutaj na nim nie jest napisane ile. To tak dokładnie wygląda ten bilet. Zadziałał na jeżdżeniu po całym mieście, strefie pierwszej. No i dojazd do lotniska. Bardzo fajnie. No i zobaczcie, tutaj są już strefy, tutaj ludzie sobie odpoczywają przed lub po locie. No bo wiadomo, mogli być tutaj na całą noc nawet. Niektórzy też tak planowałem, żeby sobie oszczędzić. Dobra, mojego samolotu chyba jeszcze jest Washington, ale to oczywiście nie mój. Jest, proszę Państwa, zobaczcie jak to jest napisane. Warszawa Rado. Lot 2214 i porta ABC, dobra. A, czyli no to jest Schengen oczywiście. Potem jeszcze zrobię zdjęcie i zrobię ankietę wylotów. Dokąd lecę? No ciekawe, czy zgadniecie. Znaczy, no, myślę, że tak, no bo jak to będzie taka krótka lista jak tu była, no to chyba wszyscy wiadomo, że do Polski wracam. Dobra, patrzcie, tu jest do góry Salidas, czyli odloty i w lewo potem, dobrze. Czyli cały czas tam prosto i w lewo, dobra. To ja sobie idę od razu. Tak naprawdę w sumie nie muszę się bardzo spieszyć, no bo mam prawie 4 godziny do wlotu. Ale no,
Chcę oczywiście być wcześniej, bo po pierwsze fast track. A do Czegina, ja nie idę do Czeginu, to po co tu ja idę do tego? Czyli najpierw fast track, nie wiem czy tu jest nie napisane fast track, gdzie jest, z lewej czy z prawej strony. No idę na razie tutaj w prawo i potem salonik biznesowy. Mogę wejść 3 godziny przed, nie? Więc sobie pochodzę najpierw, ponagrywam dla Was lotnisko, no i zobaczycie jak wygląda terminal odloty. Dobra, a tymczasem jest tutaj dużo różnych i sklepów, i restauracji. No ale to wszystko jeszcze jest, wiecie, przed strefą bezpieczeństwa, nie? Przed strefą zamkniętą. Dobra, to jeszcze zobaczmy spokojnie listę lotów. O, i mój jest na ostatniej, no bo naprawdę jestem... Nie ma! Ha! Co to jest? A, bo to są przyloty. Tak, Regadas. Dobra, przyloty. No to nie mogę. Patrzeć oczywiście. No bo po co? Jak ja lecę, a ja nie przylatuję. Dobra, czyli departure jest na prawo, więc idę. A, jeszcze muszę się napić wszystkiego. Wypić wszystko, to co mam. Mam troszkę, no dobra, się nie będę chwalił, ale wody ze sokiem. Dobra. A to jeszcze dla przypomnienia sprawdzimy, ile kosztują napoje, bo w metrze kosztują 2,30, a tutaj za 2 sztuki jest 2,90. No ale to jeszcze jest przed tym, więc i tak bym nie mógł kupować. Dobra, idę do góry i zaraz nagrywam już wnętrze terminalu odloty. I tutaj teraz tymi schodami jadę do góry, tak? Trawelatorami. Ja tak w ogóle patrzyłem, że mój samolot już leci. Wrzucam screena i mój samolot będzie pół godzinki przed czasem. Także bardzo fajnie, oby tylko potem wyleciał też. No o czasie, no nie musi być czas. Wystarczy o czasie. Tutaj jest już to główny jakby poziom tego terminalu odlotowego. Zobaczcie tutaj też jakbyście przyjechali autobusem albo taksówką, to też są no takie parkingi, wiadomo takie. No a tam jest chyba, nie wiem czy obecna, wieża kontroli lotów. Bardzo tutaj ładnie to wygląda. Aha, tutaj jak macie bagaże i oddajecie je, no to oczywiście można je oddać. Jest check-in po prostu. A ja chcę iść boarding gates. A, tu wszystko. A nie, czyli tu jest boarding gates. Dobra, to źle zobaczyłem. Check-iny są z lewej i z prawej strony. Dobra, no ja nie będę chodził. Oczywiście tutaj, tylko jeszcze muszę poszukać, gdzie jest fast track. Skoro mogę, no to skorzystam. Przeważnie z lewej strony są fast tracki, no ale nie zawsze. Dobra, zaraz się okaże. Na prawo teraz, patrząc od wejścia, że jest fast track VIP, fast track nazwane to jest, więc idę w tą stronę. O, i teraz to jest pokazane w lewo, czyli w okolicach 651 do 714 tych bramek. Tam jest El Mirador i tam wielcy Burger King i Access Exclusive. Dobra, czyli gdzieś tu jest przejście. O, tutaj lepiej widać. El Mirador. Czy to jest cud po hiszpańsku? Nie sprawdzałem tego jeszcze. O, tu jeszcze jest relay. A, tutaj trochę więcej rzeczy mają niż u nas. Relay. O, i tutaj. Aha, to jest dla niepełnosprawnej, a tam dalej jest Exclusive. No i też jest kolejka na 4 osoby. Jakoś to trzeba załatwić. Dobra, idę. Przeszedłem fast trackiem. O, ustawiać. Trwało to jakieś 3 minuty. Bardzo fajnie. 10 osób było tak w kolejce, więc trochę ludzi tutaj lata na tym biznesie. Ewentualnie wykupili, bo można wykupić taki fast track. Ale i tak, no w sumie samej kolejki w tych jakby pozostałych jakby klasach nie było żadnej, więc nie ma problemu z przejściem o tej porze. Parę minut pewnie będzie też tam czekało. Zobaczcie, jak to jest fajnie, jaki to jest wysoki terminal. A jeszcze nie ma informacji. Dobra, aha, bo są informacje za, no pewnie zbyt... Ile? 30 minut przed, czy ileś tam? No, przeważnie 30 minut przed. Dobra. Przejdźmy się po całym terminalu. Mam prawie 40 minut, no 30 minut mam, ale dobra, idę teraz w lewo od wejścia, no więc idziemy, tam są aha, tam są bramki oznaczone literami A, B. Nie pamiętam sobie, z której strony przyszedłem wczoraj. To jest taki duży ten terminal.
że się gubię troszkę. A może nie gubię, to wiecie, już trochę terminali przeżyłem w życiu. Przeszedłem. Więc może się... O, przejdę. Czekajcie, tutaj musimy zobaczyć sklep Barcelony. Oficjalny, domyślam się. Zobaczymy, ile kosztują. Oryginalne koszulki. O, tutaj są jakieś koszulki fajne. Ale to takie polo troszkę, wiecie ile to kosztuje? 69 euro. A to, o, taka fajna bluza. 79 euro. No nie są to straszne pieniądze. O, tu Futbol Klub Barcelona. Fajna bluza. I to ja lubię takie no, z zamkiem. 65 euro niecałe. No takie fajne koszulki. O, pomarańczowe nawet. Dobre. O, patrz, nie wiadomo. Lewandowski koszulki. Coś tutaj dał. Wiecie ile kosztuje ta koszulka? 134 euro z centami. No dużo. Nie wiedziałem, że to... O, tutaj ciekawe, czy Wojciech Szczęsny to był? Czy już nie ma go? O, nie ma, patrzcie. Bo to jest bramkarska, nie? Chyba, że... No nie wiem, ja już tak nie śledzę ubiorów tego klubu. No więc tego. Dobra, co to jeszcze jest? Patrzcie. Czapki, klapeczki, wszystko jest możliwe. Ile takie klapeczki kosztują? Laćki? Nie widzę ceny, ale pewnie kilkanaście euro, no bo ile to coś może kosztować. No i czapeczki. Czapeczki 25 euro. Ładne czapeczki, fajnie, tak w ogóle te kolory fajnie, Barcelony są oryginalne. No i szalik. Kiedyś mi ojciec kupił taki szalik, jak był w Barcelonie, ale ja tam jestem fanem aż tego zespołu. O, Johan Cruyff, zobaczcie. Nigdy go nie ubrałem jeszcze, no. Aż tak zimno w Polsce nie było, żeby trzeba było ubrać szalik Barcelony. O, tutaj są. A tam widzę już Katar stoi, daleko stąd, więc mają, patrzcie, ludzie autobusem muszą dojechać. To nie jest tak, że na każdym lotnisku każdy samolot może być podpięty do rękawa. To jest niemożliwe. Dobra, wiecie co? A jeszcze a propos Barcelony, tak sobie przypomniałem, że jak byłem tutaj no te kilkanaście lat temu w Barcelonie, to ja ją dobrze zwiedzałem, bo z przewodnikiem zwiedzaliśmy, ale też byliśmy na stadionie. Także stadion Barcelony mam odhaczony, przynajmniej ten sprzed 15 lat. Dobra, no więc teraz tak naprawdę przyjechałem do Barcelony głównie po to, żeby się po pierwsze przelecieć, pooglądać troszeczkę miasta, lotnisko, no i dzisiejszy, to jest główny punkt programu, dzisiejszy lot do Radomia. No nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził, jakie są ceny wody. O, i zobaczcie. Jest dalej ta promocja, 2,90 za 2 sztuki półlitrowej wody. A więc fajnie, dokładnie ta sama cena co na zewnątrz, ciekawe. No to zawsze są droższe. Nie? A ciekawe ile kosztuje taka Evian. Evian, zobaczmy, 47, 4,40, no to już jest dużo. Dobra, lecimy w drugą stronę terminala. No i potem, tak jak mówiłem, salon dla VIP-ów. Muszę coś zjeść, bo nic nie jadłem od wczoraj. Ale co ciekawe, no to już tu zauważyłem w dwóch miejscach, że jak były restauracje, zobaczcie, no to są restauracje się kończą i normalnie tu sobie można siedzieć za darmo, bardzo fajnie. Tam nawet siedzenia były, widziałem. O, i z widokiem na samoloty można odpoczywać. No, świetne to, nie tylko, że wiecie, tylko jak się wykupi coś do jedzenia, no to będzie można oglądać, nie? Tak to często jest. A tu, zobaczcie, normalnie tyły restauracji są, no i tam na końcu są normalnie wygodne siedzenia. No a teraz zauważyłem tutaj, jak sobie jeszcze chwilę siedzę, zobaczcie, tam jest terminal drugi i właśnie widać nawet Wizera. Stamtąd odlatują tanie linie lotnicze, a w tle te wzgórza to są wzgórza barcelońskie. Tam jest Barcelona po prostu. Ale to pięknie wygląda. Jeżeli wychodzicie tutaj z kontroli bezpieczeństwa, to idziecie na prawo i jeżeli chcecie oczywiście skorzystać i możecie skorzystać z tego lounge'u biznesowego, tak, VIP lounge'u, tego, który obsługuje lot. Jeszcze się oczywiście okaże, bo tego jeszcze nie sprawdziłem, tylko było na stronie. To idziecie tutaj, tam gdzie pisze
No tam te reklamy, gdzie są takie. I tam jest schodki do góry, ruchome. I w lewo tam gdzieś będzie. Pau Casals. Nie, Casals. Pau Casals. Chyba ten VIP Lounge obsługuje. O, tu nawet jest zapisane. Loty lotu. I zobaczcie, tutaj jest napisane, że w ogóle teraz od 20 czerwca. Nie, znikło mi. O, tu zobaczcie, zaraz będzie się okaże, jakie to są linie lotnicze. Jeszcze nie ma naszej polskiej. No ciekawe, bo to jest Air France, no Austrian, to zaraz powinno się pokazać lot. Jest lot? Czy nie ma? Lufthansa, jest lot Polish Airlines, proszę Państwa. Czyli tutaj ludzie jak lecą lotem, no to idą do góry, albo wjeżdżają do góry i idą sobie na 3 godziny. To, co tam mi znikło właśnie, to jest napisane, że teraz wakacje można tylko 3 godziny przed wejściem do tego VIP Lounge'u, bo pewnie będzie za dużo ludzi w wakacje, nie? Dobra, ja zaraz będę tam wchodził i zobaczymy się w środku, już tam coś spróbuję pokręcić. Nie udało mi się dotrzeć, zobaczcie, tutaj są kanapeczki, no tak na razie na szybko przejrzę, potem zobaczycie. No dłużej może, znaczy nie, no nie wiem, zobaczymy. Będę tak po prostu jechał powolutku, tam były kiełbaski jakieś, czyli hot dogi sobie można zrobić. Tutaj tortille są. No fajnie, przyjemnie to wygląda. To coś jeszcze a tu już na słodko. Pączki, croissanciki, no jest coś tego spoko. Może być. Tutaj szampan, może szampana nie będę pił, ale może dzisiaj się coś napiję po prostu. O, tutaj patrzcie, takie lodówki na wina. Bardzo fajnie. Tam są ekspresy, na razie się nie będę wchodził do ekspresów. Tutaj jest miejsce pracy. Będą stoliki, dobra, stoliki też są. Fajnie, takie. Dobra, będę kurde zobaczyć. Tutaj nic nie widać, co prawda. O, fajnie to wygląda. O, tak, ja sobie raczej będę przed stolikami, tylko tam jeszcze chcę zobaczyć. Czekajcie. Muszę jeszcze zdjęcia i filmy zgrać z wczorajszego dnia i dzisiejszego, żeby nie stracić tego wszystkiego dla Was. No bo tutaj między innymi dla Was jestem. A tutaj są takie, patrzcie, miejsca wyciszenia. Dobra, coś było, nie będę nagrywał. A, tutaj są te stoliki. Dobrze, bardzo fajnie. No i tu będę sobie zaraz siedział. Jest prąd, jest wszystko. Właśnie pytanie, internet jaki tu jest? Zaraz sobie sprawdzę, czy jest w ogóle. No ale myślę, że jest. No i świetnie. No i tam jest widać resztę lotniska. O, tu jest jeszcze prasa. Tutaj są też napoje. Także cały czas coś jest. Coś jest do picia, jedzenia. O, tutaj można bogi oglądać. Chociaż u nas były w Warszawie też dostępne. Dobra, no i tam takie stoliki barowe. O, zobaczcie. Więc bardzo fajny lounge. W aplikacji dostałem informację, że gate, tak, bramka na mój lot ma numer 40, a to ciekawostka, jeszcze nie widać. I jest numer 40. Wyszedłem już z Business Lounge'u i teraz kieruję się do bramki numer 40, bo jak widzieliście, już pokazała się bramka, także 2 godziny posiedziałem, pojadłem sobie, popiłem, ale ja tak w sumie nie lubię siedzieć. I tak tam łaziłem co chwilę, no ale generalnie na lotniskach nie lubię siedzieć. Dobra, jestem tutaj już na poziomie 0, chociaż nie wiem, czy to się nazywa poziom 0. I tak, bramki z literą B są na lewo, więc idę na lewo, tam może za tymi wszystkimi ludźmi. Dobrze, czyli tu jest to lewo. No oczywiście zawsze jest jedno lewo, no ale wiadomo, można się czasem pomylić. Ale to tym razem będę miał rękaw wreszcie. Pierwszy raz w tej podróży i ostatni, no bo to już mój ostatni lot w tej 2-dniowej podróży. Także idziemy do bramki numer 40. No, ciekawe, czy tam trzeba... A może się przejadę tymi schodami szybkimi, w sensie schodami. Ruchomy chodnik. To się nazywa taki poziomy, nie? Zawsze można przyspieszyć, ja właśnie przyspieszę. Bo niektórzy chodzą po tych chodnikach, więc bardzo fajnie. Ja też to lubię. A nie tak cały czas stać i wszystko wolno się przenosi. O.
Czyli jeszcze tu jest dalej. Dobra. Czyli cały czas prosto, bo no 40 to jest daleko, jak mamy tutaj 24 dopiero. I proszę Państwa, Puertas Gates Portes. B40, B42, fajnie pokazują tutaj na prawo, to takie jakby na dół, strzałeczka w prawą stronę. Nie, że na prawo po prostu, tylko tak jakoś dziwnie, nie? No okej. Może ludzie inaczej by zrozumieli, no ja to trochę inaczej rozumiem, ale spoko. Jest okej. Tu już widzę kilka osób w kolejce, chciałem powiedzieć kilku Polaków, ale tego nie wiem. Nie? Mamy, proszę Państwa, o, pięknie tutaj Warszawa, Radom. Przed chwilą zapewne wszyscy wyszli z tego samolotu, no bo to tutaj też się wchodzi, tak jak ja wczoraj wchodziłem do terminalu. No. Już prawdopodobnie wyszli i zobaczcie mój tutaj samolot. Idę tam jeszcze z lewej strony bardziej, żeby było widać więcej samolotu. Mój oto Boeing 737 MAX. Bardzo się cieszę, że to będzie moja trzecia podróż MAXem. Zobaczcie, jestem, tylko szybę uważać. Dobra. I pięknie tutaj go widać. Kolejka już się powoli zaczyna. Ciekawe jak to jest z tymi grupami to jest. Ja mam teoretycznie grupę pierwszą, no ale tu nie jest pokazane nawet jak. Czy z lewej, czy z prawej. Nieważne, no i tak wejdę, no przecież wiadomo. I proszę Państwa, idę pierwszy. Trochę tutaj był problem, wiecie z czym? Nie ze mną, tylko tutaj z tymi drzwiami. I przez to 10 minut później się zaczęła tutaj wchodzenie na samolot. No, 15 minut prawie, bo jest 10:54. Proszę Państwa, mam miejsce 2F. Proszę zobaczyć, mój piękny, prawie nowy, bo chyba 5 albo 4-letni Boeing 737 MAX. Dzień dobry. Dobry, witamy. 2F, czyli tu dużo miejsca, proszę Państwa. I pięknie. Chyba będą 2 miejsca zajęte póki co w biznes klasie. O, tak tutaj wygląda. To są 2 rzędy po kilka miejsc, ale mam nadzieję, że tu... A, tu jest, zobaczcie, środkowe jest zablokowane, nie? A, to co tam wchodził? Chyba może jedno miejsce. Zaraz się okaże, ile osób będzie. No, co to, jakbym się przeniósł na lewo, to będzie lepszy widok później. No, zobaczcie, ja pięknie tutaj wyglądam w biznes klasie. Dobra, kieszeń potem sprawdzimy. Oczywiście tutaj, zobaczcie, jest... A, patrzcie, tu karta bezpieczeństwa jest tylko dla kilku samolotów, z tego co widzę. No ciekawe. Dobra, zobaczcie, tutaj jest USB i na dole, pomiędzy fotelami też jest tutaj już nie USB, tylko prąd. Generalnie już to sprawdzałem w poprzednim locie i działało. A, to są fotele Recaro widać. Wygodne są w sumie. Nie wiem, czy to nie są inne fotele niż ja byłem w tym. Czy to nie jest czy nie jest po jakimś liftingu ten samolot? Czy przynajmniej te fotele. No dobra, potem zobaczę. A zobaczcie, generalnie mam ile tutaj? 1,5 okienka. Fajnie. Dobra, sprawdzamy stolik i to co jest tutaj w kieszeni fotela, czyli instrukcja bezpieczeństwa, która jest tylko, jak się okazuje, dla 4 samolotów Boeing 737 MAX. Tutaj macie rejestrację. Bądź się troszeczkę różni, tak mi się wydaje, niż między innymi ten, którym leciałem wczoraj z Warszawy. Zobacz, torebka z tego jest, tak wiadomo. No i kalejdoskop. Tutaj mamy Tbilisi, no ale to widzieliśmy już w locie z Katowic do Warszawy. Tylko zobaczymy sobie mapę. O, znaczy nie, najpierw samolot. Zobaczcie, mój samolot jest tu. O, także lepiej. 737 MAX i lot ma takich 18. A mapa? Jest mapa dokładnie tutaj. Zobaczcie, jak daleko to jest Barcelona. A my lecimy tu. Może będzie się udało nic nie zobaczyć, jak będę leciał. No zobaczymy. No zobaczymy. Chociaż... No zobaczymy. No, w sąsiednim fotelu było jeszcze to, Chopin More. I tutaj mamy alkohole i kosmetyki. No i jeszcze biżuterię.
drugiej stronie tu coś jeszcze, a zabawki jakieś dla dzieci. Zaraz obok alkoholik, nieźle. Dobra, i patrzcie, jeszcze jest bar menu. To jest do tych lotów takich jak ja, czyli nie czarterów. O, Coca-Cola, puszka 10 zł na przykład. Nie? No takie to raczej przekryski są małe. To jest trochę większe, dla większych dzieci. A, i to już jest dla czarteru, bo znaczy z drugiej strony jest menu czarter. Także jak ktoś poleci czarterem, no to będzie miało na przykład możliwość zjedzenia kanapki. No, albo jeszcze innych kanapek. I tutaj Moreso Snack Mix. Ciekawe co chodzi. A jeszcze jakieś alkoholowe sprawy. I tyle. Zobaczcie jak to jest, widok jest w ogóle z okna. Mamy tutaj KLM, Lufthansa i potem Europa, Air Europa, nie? Chyba coś tu. A w międzyczasie dokołował Welling. Lotu numer 2214 do Radomia. Dzisiejszy lot zajmie nam około 2,5 godziny. Ostatnia informacja pogodowa, jak oczyszczyliśmy z naszego miejsca docelowego. Temperatura 22 stopnie, słonecznie. Załoga wkrótce rozpocznie pokaz bezpieczeństwa. Proszę poświęcić całą uwagę, ponieważ to jest oczywiście dla Państwa bezpieczeństwa. Jeszcze raz witamy, życzymy miłego lotu. Do wypchnięcia uruchomienia silnika. Niestety otrzymaliśmy slot, to znaczy taki przydzielony dla nas czas odlotu w związku z dużą sytuacją ruchową nad Europą. Wysłaliśmy ready message, czyli coś, taka wiadomość, że jesteśmy gotowi w każdej chwili do odlotu do systemu Eurocontroli. Jeśli to się uda, no to odlecimy wcześniej, jeśli nie, to będziemy musieli jeszcze minimum 10 minut tutaj poczekać na stanowisku, co nie jest chyba aż taki wielki. Przepraszam za wszelkie niedogodnienia, a jest to zależne od nas. I wreszcie zaczęli nas wypychać o 11:47. Czyli 22 minuty po czasie. Ruszamy 11:54. Teraz włączę ekran. No i zobaczcie. Przy okazji zobaczycie jak tutaj dużo samolotów jest. I ekran włączyłem. Patrzcie jak tu blisko plaża jest. Też na dole ekran. A tam Lufthansa przykołowała.
będzie startował. Cabin crew, ready for departure. Barcelony, no bo skręcamy w stronę morza, na południe na chwilę. My zaraz potem na wschód. Więc na posiłek mam takie oto widoki, czyli po prostu morze. Taki oto posiłek, pierogi, tutaj jakaś sałatka, słodka przekąska, masełko, woda, zaraz będzie jeszcze winko francuskie. Za wcześnie filmowałem, bo jeszcze zobaczcie, dostałem bułeczkę i croissanta, cieplutkie, pięknie. Już tutaj czuję ten zapach tego maślanego croissanta. Ale zaraz będzie winko jeszcze.
pełny zestaw. Zobaczcie, czyli pierożki, nie wiem co to jest, jakiś sosik. Do tego ciasteczko, bułka, sałatka, kwasan i masełko. Tutaj w sztućcach jeszcze była sól, wykołaczka oraz cukier. Już nad Francją kończę mój posiłek. No praktycznie jestem nad wybrzeżem, więc zobaczcie, zrzut ekranu robię. Posiłek był wyśmienity, pierożki i ta sałatka, co tak naprawdę tam była szynka taka chyba długo dojrzewająca, naprawdę z bułeczką wyśmienita. Już dokładnie przekraczamy teraz. Zrzucę wam screena. Przekraczamy teraz granicę Francji i Włoch i to już jest wybrzeże Włoch właśnie. A tutaj zobaczcie, jak piękna chmura. Wypięcza się, świetnie. Widoki są zacne. I zobaczcie, teraz już jest tak. Mleko. Ja tutaj sobie siedzę sam w biznes klasie. No akurat na takiej trasie widocznie, no to nie jest, wiadomo, może nie chodzi o trasy, tylko chodzi o też dni tygodnia, bo tylko chyba 2 razy w tygodniu lata Barcelona z Radomia i dzisiaj jest sobota. No więc to raczej widać tutaj osoby, które no, jadą na urlop, czyli głównie rodziny z dziećmi. Także, no albo parę, nie? Więc no ja chyba, nie wiem, czy może jedyny sam jestem tutaj w samolocie, ale generalnie na pewno jestem jedyny. O, już można odpiąć pasy, nie, bo były turbulencje małe nad Włochami. Jestem tutaj jedyny w biznes klasie, także byłem, można powiedzieć, obsługiwany jak król. Naprawdę obsługa i pan tutaj, który mi wszystko podawał do jedzenia na najwyższym poziomie. Także muszę pochwalić lot pana stewarda, tylko nie wiem jak ma na imię. No ale to zawsze można sprawdzić, no nie? Także no mówię o władzach lotu oczywiście i o przełożonych pana stewarda. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dobre jedzenie. To nie jest film sponsorowany. Ja sobie wszystko sam płaciłem. Ale generalnie latajcie z Radomia, bo w takich cenach biznes klasą bardzo rzadko można polecieć. No tylko lepiej polecieć do Radomia, no bo w Barcelonie jest salonik biznesowy, można zjeść też, odpocząć, a w Radomiu nie ma. Więc jakbyście lecieli z Radomia, no to tylko byłby posiłek w samolocie, a nie na lotnisku. A jak leciałem do Radomia, no to i skorzystałem z saloniku w Barcelonie, z fast tracka, tak, czyli szybko przeszedłem kontrolę bezpieczeństwa. No i tutaj jadłem bardzo, bardzo pyszne jedzonko, napiłem się kilku rzeczy, także bardzo wszystko smakuje. No a tymczasem zobaczcie, jestem już nad północnymi Włochami, okolice Bergamo przed chwilą były i cały czas takie piękne mleko. Może nad Polską się zrobi przejrzyściej. A tutaj już nad Austrią, w okolicach Wiednia. Zaraz wam rzucę screena. Ta wielka rzeka to domyślam się, że jest Dunaj. A Wiedeń jest tam daleko, tylko czekajcie, muszę przybliżyć. O, tam gdzie takie świecące dachy. To zapewne z blachy falistej albo jakieś szkło, które odbija światło i to jest właśnie Wiedeń nad Dunajem. Za tym dużym pasem lasów. I zaraz będziemy nad Polską. Tam widać Cieszyn. I tutaj te okolice wrzucam zaraz wam screena. I mamy do naszego lotniska w Radomiu 259 km. O, tutaj jest granica. Rzeka Olza. A teraz, proszę Państwa, lecimy nad Tychami. Fajnie, moje tereny. Jakbym się tutaj zrzucił z samolotu na tym, jak to się mówi, na spadochronie, to bym był za chwilę w domu, bo zaraz będą Katowice. Tam też widać fabrykę Fiata, a teraz to już jest Stellantis, chyba się nazywa. No, także robi to z góry wrażenie. O, tutaj były Tychy. No dobra, chyba teraz dopiero widać Tychy u nas na ekran. Jednak musiałem tutaj zgiąć bardzo kamerkę. A tam zaraz będą Katowice moje. Szukam jeszcze muchowca, ale
niestety dokładnie pod nami są Tychy, więc Katowice, więc ciężko będzie coś pokazać. No teraz dokładnie jesteśmy nad Katowicami. Nieźle. Ja będę, znaczy no, jakbyśmy teraz lądowali, no to bym był w domu jak za jakieś 1,5 godzinki. A samolotem w Radomiu będziemy za jakieś 15 minut, już zniżamy, może 20, a sam wrócę jakieś 6 godzin później. No ale czego się nie robi dla zabawy. Okej, wszystko trzeba już poskładać, no to ja chowam się. I wygląda na to, że będziemy lądowali od zachodu. No i jeszcze 9 km. Niestety znowu z lewej strony miasta, ale będziemy zaraz lądować. Fajne i tak widoki są, nie? Jakieś tam wzgórze są. Jakieś w okolicach Kielc na pewno. A, tu jakieś osiedle, ciekawe co to osiedle Oskara Kolberga. Już mi się na mapie pokazuje. Wszystko z góry fajnie wygląda, nie? Tutaj nawet boisko to było, tylko nie wiem, czy widać było na ekranie. 5 km. No tutaj dużo domów, fajnie. O, jakieś nowe, albo wyremontowane, zaraz zobaczycie za drogę. Wielki parking pod nami. Lotnisko. Świetnie. Pięknie. No nie było tak źle. Teraz trzeba będzie cały pas wracać. Jest to kolejne jakieś 10 minut, no i ciekawe jest. Proszę Państwa, znaleźć na lotnisku w Radomiu. Jest godzina 14:25, co oznacza, że wylądowaliśmy punktualnie, a prośba o pozostanie na swoich miejscach zajętymi pasami bezpieczeństwa do momentu zatrzymania samolotu na stanowisku postojowym i wyłączenia sygnalizacji zapiąć pasy. Urządzenia elektroniczne muszą pozostać zabezpieczone i w trybie samolotowym. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas otwierania schowków bagażowych, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. Przed wyjściem z samolotu prosimy o sprawdzenie, czy zabrali Państwo ze sobą cały bagaż podręczny, wszystkie rzeczy osobiste, w szczególności z kieszeni foteli. Aby zarezerwować którą podróż lotem, zachęcam do odwiedzenia strony lot.com lub skorzystania z naszej aplikacji mobilnej. W imieniu polskich linii lotniczych Lot Sojuszu Star Alliance oraz linii partnerskich życzymy Państwu miłego popołudnia i spokojnej dalszej podróży. Mamy nadzieję ponownie spotkać się na pokładach naszych samolotów. Ważne z kim podróżujesz, polskie linie lotnicze LOT. Dear passengers, we have landed in Radom. It's 25 minutes past 2 p.m. which means we're on time. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off.
All electronic devices must remain secure and in flight mode. Please be careful opening overhead compartments as items may fall out. Before you leave, check you have taken all your hand luggage and personal belongings with you, especially from the seat pockets. Już For the widać next hour with terminal. Lord, visit Lord.com or use our mobile app. On behalf of Bob Polish Airlines, Starlines and Partner Airlines, we wish you a nice afternoon and a pleasant continuation of your trip. We'll be happy to meet you again on board our planes. It's who you travel with, Lord Polish Airlines. Zobaczmy, gdzie tutaj będziemy. A tutaj, patrzcie. Już to fajnie, to szybko będziemy wychodzić. Prawdopodobnie za 5 minut, no to może zdążę na wcześniejszy pociąg, proszę Państwa. Tylko żeby mój autobus nie był opóźniony, mam potem 6 minut na przejście z przystanku przy dworcu na dworzec. To zawsze się spieszę, no nie? Ale w sumie no, każde 2 godziny są cenne, nie? Bo tutaj będę 2 godziny wcześniej w domu wtedy. No i pięknie, zobaczcie. Super pogoda. Jak wylatywałem do Rzymu, pamiętajcie, link u góry. O, i na dole można się już wypiąć i wtedy było też fajnie. I proszę Państwa, jestem już w Radomiu. Słoneczna pogoda, trzeba zrobić zaraz zdjęcie temu Boeingowi. Naprawdę super. Ten oto piękny Boeing. Słońce jest mocniejsze niż w Barcelonie, wiecie? takie czyste. O, zobaczcie, tutaj idzie trochę ludzi. Nie wiem ile osób było, ale tak na oko myślę, że 50-60% obłożenia. Jedna osoba na 8 miejsc w biznes klasie. A, czekajcie, jeszcze to zrobię. Poza tym, no jakieś myślę, że 50-60%. Nie wiem, nie liczyłem jak wchodzili ludzie, chociaż mogłem, bo byłem pierwszy w samolocie, ale mi się nie chciało. O, świetny samolot, bardzo wygodnie się leciało. Zaraz będzie podsumowanie krótkie, bo mam ile? Powiem wam ile mam, no 20 minut spokojnie. Tutaj wszyscy idą do gate'u numer 8. Nie, sorki, do gate'u numer 5. Czyli do bramki numer 5 jest wejście. Ciekawe, czemu tak dziwnie się wchodzi. No dobra. A, tutaj. Gdzie leciał samolot, nie wiem. Ale zapewne gdzieś będzie leciał. A czyli zobaczcie, to jest wyjście do miasta i odbiór bagażu. No oczywiście to się raczej nic nie zmieniło od ostatniego mojego lotu, no bo po co jak było świeżutkie nowe lotnisko. Jak co, to tutaj są toalety z lewej strony, takie żółte. A tutaj duża poczekalnia jest. Świetne to lotnisko jest. A czyli za chwilę leci samolot do tego. Do Rzymu. Czyli tak jak ja. Tylko wtedy to był 737. Chyba nie ma, z tego co pamiętam. Nie, bo pamiętam, że leciałem Maxem. O. Super lotnisko. O, to jeszcze przejście przez sklep bezsłowy.
No, woda tyle samo kosztuje jak w Katowicach, czyli 6,90. To najtańsze, Aviamore. Dobra, tutaj jakbyśmy wchodzili, to jest ta kontrola bezpieczeństwa, a my musimy iść w lewo, czyli hala odbioru bagażu i wyjście do miasta. Zobaczcie, tutaj jeszcze bo załoga się tam przechodzi, a chyba i tak nie wolno, no i tak nikogo nie sprawdzają, no spoko. Przepraszam. Czyli przez takie bramki jak zawsze wyjście. O, zobaczcie, nie mokre. Teraz lot z Barcelony i bagaż oczekiwany 14:50, a która jest 36. No to w sumie nie jest tak źle. Czyli 20 około minut będą bagaże wrocławe do właścicieli. A ja tu wychodzę, nic do oclenia, nic do zgłoszenia. No bo nie mam bagażu żadnego, mimo że mogłem mieć dwie duże walizki. Wyjście, proszę Państwa, do miasta. Ach, brzuch rośnie z tego jedzenia. O, było go dużo. O, zobaczcie. No, otworzyło się. O, i mój autobus jest tutaj, więc fajnie. Wychodzi się prosto na odjazd za 17 minut. Dobra, ja to wychodzę i zaraz żegnam się z Wami. Super jest ten terminal. Bardzo fajnie. Przylot o czasie dokładnie i wylot za chwilę, za godzinę do Rzymu. A potem jeszcze lot będzie, ale to już innym samolotem do Antalii. Charter. Pięknie. Wychodzę, zobaczcie, jest za 15 minut ten mój autobus. W ogóle tej firmy RAV Trans to widziałem autobus wczoraj w Barcelonie. Z takich ciekawostek. I autobus kosztuje, bo ja mam aplikację Mobilet, sobie kupuję w niej, ale zobaczymy w automacie. Czy już automat działa, bo byłem tu parę lat temu. Wtedy nie działał akurat. Ale ostatnio byłem tak, nie filmowałem już, bo tu byłem w pracy po prostu w Radomiu. To wtedy działał ten automat. No i zaraz zobaczymy. Wszystko się jeszcze z Wami pożegnam. Jeszcze nie wiem gdzie. Bo mam tyle czasu, ale widzę, że chyba działa, bo coś się świeci. O, ekran się świeci. O, jest pięknie. 3,60. Jednorazowy bilet normalny. Ulgowy złoty 80. Muszę tak stanąć, bo bym nic nie widział. No, dlatego ta czapka. Wiecie co, czuję tutaj mocniejsze słońce niż w Barcelonie, chociaż tam było dużo duszniej niż tutaj. Mimo że to jest 5 stopni mniej niż wczoraj w Barcelonie. Ale no okej, to by było na tyle w tym trip reporcie. Jak widzieliście, przyleciałem biznes klasą z Barcelony do Radomia. Byłem w niej sam. Chociaż się dziwię, bo prawda jest, jak szukałem wtedy biletów, sprawdzałem, to były 2 miejsca zajęte, więc teraz nagle były puste, więc nie wiem o co chodzi. Opieka naprawdę bardzo fajna, bardzo dobrze się mną pan steward opiekował w czasie lotu. Jedzonko pyszne. Całą chwilę pytał o napoje, czy chce coś więcej, czy chce się czegoś napić, także bardzo fajnie. I polecam oczywiście lot w przypadku lotów biznesowych, no i oczywiście ekonomicznych, każdych lotów. Także bo to naprawdę coraz lepsza firma jest teraz, jak mają te nowe samoloty i już nie ma tych śmigłowych, chociaż bardzo dużo osób je lubiło, przynajmniej się tak nie psują często jak kiedyś. To jest naprawdę linią punktualną. Oczywiście zdarzają się, no ale to zawsze tak zdarza się w każdej linii lotniczej jakieś opóźnienia. Dobra, no mam nadzieję, że Wam się lot podobał, mnie bardzo. Teraz czas na przejazd do Katowic, ale tego już nie będę nagrywał, bo wiadomo, no już trochę też zmęczony jestem. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i do następnego trip report. Nie wiem jeszcze gdzie, bo nie mam biletów, ale może coś będzie jeszcze w tym roku. Na razie, cześć!